Otwieram swój art journal i szukam inspiracji z tego, co już namalowałam i narysowałam, ale również oczywiście szukam wolnej strony na szkic naszej szyszki. Przynoszę z lasu moje obiekty do malowania i wybieram jeden z nich. Zaznaczam na początek ogólny kształt szyszki. Będę dzisiaj rysowała szyszkę, która jest taką szyszką nierozwiniętą. Jak pewnie wiecie, szyszka to nie jest owoc. Szyszka to jakby taki kwiat. Tutaj mogę Wam pokazać, jak w przybliżeniu akurat u tej mojej szyszki wyglądają łuski. Niektóre to są łuski wspierające, a niektóre to są łuski nasienne. Ale to dla nas chyba nie jest zupełnie istotne. Teraz musimy wyposażyć się w odrobinę cierpliwości, dlatego że tak czy inaczej musimy każdą z nich narysować. Ja nie jestem fanem rysunku realistycznego, a lubię zaznaczyć swoją osobowość w takim rysunku i rysuję po prostu jakąś szyszkę, bo to będzie mi w przyszłości potrzebne do narysowania art journalu i wyrażenia zapachu lasu. Artysta ma prawo nie rysować przedmiotu takim, jakim jest, tylko takim, jakim potrzebuje, żeby ten przedmiot był. Oczywiście nie zaszkodzi obserwować z natury nasz obiekt i to jest najcenniejsze w naszej pracy, jeżeli to jest nasz pierwszy rysunek, żeby mieć taką prawdziwą szyszkę i sugerować się jej kształtem. Teraz będę doprecyzować, sprawdzać, gdzie jest w tej szyszce ciemno i zauważyłam taki charakterystyczny kształt, taki jakby haczyk, który wykonuję na każdej łusce i dzięki temu możemy zobaczyć, że te łuski od razu się zrobiły trójwymiarowe. Potem już zostaje tylko taki etap zaznaczenia, że nasza szyszka, tak jak kula, czy tak jak stożek, jest trójwymiarowa. I to, co będziemy w tej chwili robić, to postaramy się zaznaczyć jej trójwymiarowość. Taką szyszkę możemy rysować tak naprawdę w nieskończoność. Zaznaczmy sobie teraz źródło światła i spróbujmy, korzystając z poprzedniego tutorialu, jak narysować kulę, zaznaczyć trójwymiarowość naszej szyszki. Jeszcze tutaj nie wchodzimy z naszym ołówkiem w szczegóły samego obiektu. Ta praca powinna nam sprawiać przyjemność. Powinniśmy tutaj rysować coraz swobodniej. Praktyka polega na tym, żebyśmy nie zatrzymywali się na narysowaniu jednej szyszki, tylko te szyszki malowali przynajmniej kilkanaście razy, jeżeli podejmujemy taki temat jak właśnie jesień, las. Możemy po prostu próbować różne. W następnym tutorialu pokażę Wam, jak namalować tło do art journala i również zrobię króciutki filmik o tym, jak namalować taką szyszkę, która już jest dojrzała, w której już nie ma nasion. Dla mnie to już jest taki etap, w którym buduję bryłę tej szyszki. Potrzebuję teraz narysować tło. Już moja ręka, mój umysł już nie pochyla się teraz nad samym kształtem szyszki, natomiast chciałabym zaznaczyć, gdzie ta szyszka jest, zaznaczyć pewną dynamikę tej pracy
Dlatego przypomniało mi się, jak wyglądają takie igły sosnowe i wprowadzam je w mój rysunek. Tutaj możemy użyć naszej ekspresji, nie boimy się, to jest tylko szkic, a papier jest bardzo cierpliwym narzędziem, więc spokojnie możemy tutaj używać ołówka, jego czerni, jego mocy oraz dynamiki naszej dłoni. Jak widzicie na załączonym podglądzie, moja szyszka nie jest naturalnej wielkości. Jest przynajmniej 3-krotnie większa, czego na głównym ekranie nie widać. Ponieważ ta szyszka jest z jednej strony bardzo mocno oświetlona, to wracam z tej strony do rysunku i używam tutaj pełnej czerni i pełnej mocy mojego ołówka, żeby zaznaczyć kontrast. Bo jak pamiętacie, przedmioty budujemy światłem. Zapraszamy Cię na nasze regularne lekcje online w Akademii Rysunku. Możesz wypróbować taką lekcję w sobotę po południu. Kliknij na zapisz się na lekcję bezpłatną. Mam nadzieję, że ten tutorial Ci się podobał i że będziesz gościł u nas na naszych zajęciach online. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Opal.